Cześć, witajcie ponownie, z tej strony Kamil Rogala, a przed Wami Toyota Corolla Touring Sport z 2-litrową hybrydą o mocy 196 koni mechanicznych. Zapraszam! Ładna, dynamiczna, oszczędna, praktyczna, wygodna, trochę nudna w środku, ale ma swój urok i daje się lubić. Czy zwraca na siebie uwagę? Raczej nie. Czy wzbudza zazdrość u innych kierowców? Raczej nie. Czy konkurencja oferuje więcej? Raczej tak. Słowo raczej jest tutaj kluczem, bowiem trudno o bardziej neutralne i lepiej pasujące określenie. Testowany wariant wygląda całkiem dobrze, ale w czerwieni z nadwoziem typu hatchback prezentuje się znacznie lepiej. Mimo wszystko, uwaga, wypowiadam pełną nazwę, Toyota Corolla Touring Sports GR Sport 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 koni mechanicznych. W bieli i z opcjonalnymi felgami prezentuje się bardzo dobrze. Swoją drogą, kto wymyślił taką nazwę? Toyota Corolla od zawsze była kojarzona jako nudny, nieco mdły samochód, który trudno było zauważyć na drodze. Zwykle producenci starają się zachować charakter swojego modelu przy wprowadzaniu nowej generacji, ale w przypadku 12 generacji Toyota zdecydowała się na pewne ryzyko i wiosną 2019 roku zaprezentowała auto o rewelacyjnym wyglądzie. Brzmi to absurdalnie, atrakcyjnie wyglądająca Corolla, ale w odniesieniu do obecnie oferowanej 12 generacji są to słowa całkiem uzasadnione. Auto w testowanej wersji GR Sport prezentuje się świetnie, odrobinę agresywnie, sportowo i ma charakterystyczny japoński styl z mnóstwem załamanych ostrych kątów i dynamicznych elementów. No dobrze, ale co mamy we wnętrzu? Zacznijmy od bagażnika, a ten w wersji TS prezentuje się dobrze. Podłoga jest płaska, nawet po złożeniu oparć, haczyki i dźwignie ułatwiające złożenie kanapy poprawiają funkcjonalność. Pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe, podstawowe akcesoria, po bokach mamy wyjmowane przegrody. Mamy również regulowaną w dwóch płaszczyznach solidną podłogę. Jest też dodatkowa skrytka na drobiazgi. Nie jest to poziom Skody, jeśli chodzi o praktyczny walor, ale i tak trudno na coś narzekać. Pojemność w wersji standardowej to 581, a po złożeniu oparć 1591 litrów. Zajrzyjmy zatem do środka i wskoczmy na kanapę z tyłu. Jak widać, miejsca jest wystarczająco, ale wąski otwór drzwiowy z tyłu może być problematyczny dla wysokich pasażerów oraz dla tych, którzy mają małe dzieci w fotelikach. Są oczywiście uchwyty ISOFIX, ukryte pod plastikowymi zaślepkami, które pewnie dość szybko się zgubią. Szkoda, że tak niewielu producentów stosuje klapki na zawiasach. Podłoga nie jest płaska, co może negatywnie wpływać na komfort pasażerów w środku. Na szczęście jest sporo miejsca pod fotelem, więc bez problemu zmieścimy tam nawet zimowe buty. Są również pojemne kieszenie, dodatkowe nawiewy w tunelu środkowym oraz obszerny podłokietnik z uchwytami na kubki. Szkoda, że zabrakło otworu do przewożenia dłuższych przedmiotów. Nie ma też możliwości złożenia środkowej części oparcia. Jakość materiałów jak na ten segment jest standardowa. Twarde boczki, dość miękkie podłokietniki, wszystko spasowane przyzwoicie. Tył fotela jest miękki, co ma swoje plusy i minusy. Jest wygodny dla wyższych pasażerów, którzy opierają się kolanami o oparcie, no ale ruchliwe dzieciaki na pewno dość szybko zniszczą tapicerkę. No dobra, przesiądźmy się do przodu. Świetne fotele, praktyczny bagażnik, ale reszta raczej przeciętna. Zacznijmy właśnie od foteli, które prezentują się fenomenalnie. Zapewniają dobre trzymanie boczne w okolicy lędźwiowej i przy udach. Wnętrze Toyoty Corolli TS prezentuje się solidnie, ale nie wzbudza jakichś zachwytów.
Jest ergonomiczne, jednak niektóre rozwiązania mogłyby być lepiej przemyślane. Deska rozdzielcza wyraźnie odcina się od konsoli środkowej, co dodaje lekkości i oryginalności, ale przełączniki i guziki rodem z modeli sprzed 10 lat oraz sporo połyskującego plastiku nieco psują cały efekt. Są uchwyty na kubki, regulowany w jednej płaszczyźnie podłokietnik i dość pojemny, ale bardzo kiepsko wykończony schowek. Producent mógł się bardziej postarać. Spory ekran z połyskującą ramką, wystający ponad obrys kokpitu, jest rozwiązaniem niepraktycznym i moim zdaniem mało estetycznym. Zresztą podobne rozwiązania są w większości nowych aut i zazwyczaj mi się to po prostu nie podoba, ale każdy ma swoje preferencje. System inforozrywki mimo zmiany wciąż wypada przeciętnie, ponieważ w porównaniu z konkurencyjnymi modelami brakuje mu zaawansowanych funkcji multimedialnych. Wirtualne zegary wyglądają też średnio i nie są do końca czytelne, ale na szczęście funkcjonalność i ergonomia Toyoty Corolli są bez zarzutu, a obsługa wszystkich funkcji jest prosta i nie sprawia trudności. Jakość materiałów z przodu wydaje się odrobinę lepsza, w wielu miejscach mamy miękkie tworzywa i dość ładną fakturę, choć pod naciskiem słychać trochę trzeszczenia. Najpopularniejszym i w sumie najlepszym wyborem dla tego modelu jest układ 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 196 koni mechanicznych. Jednostka spalinowa generuje 152 konie mechaniczne i 190 Nm, zaś moc silnika elektrycznego to 112 koni mechanicznych. Te parametry przekładają się na całkiem niezłe osiągi, bowiem przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 7,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. O sporcie oczywiście nie ma mowy, ale spalanie jest rewelacyjne. Zdaniem producenta około 4 litrów na 100 km. Ale czy realne? Sprawdźmy to podczas jazdy testowej na odcinkach po około 10 km w różnych warunkach. Od miasta przez drogi podmiejskie, aż po drogę ekspresową. Wracając do układu napędowego. Dynamika auta jest całkiem niezła, ale pamiętajmy, napęd na przednie koła przekazuje przekładnia ECVT, a to wiąże się z pewną zazwyczaj nielubianą charakterystyką pracy. Spokojna jazda i płynne przemieszczanie się. Przekładnia działa płynnie i cicho, bez zbędnych atrakcji, czyli tak jakbyśmy chcieli w większości przypadków. Chcemy jechać dynamicznie lub kogoś wyprzedzić? Jasne, da się i to całkiem sprawnie, ale wtedy silnik wkręca się na obroty i tak trwa, zanim kierowcy się nie znudzi. Czyli zazwyczaj dość szybko, bo słuchanie wyjącej jednostki napędowej nie jest niczym przyjemnym. Ale czy to minus? Taka jest hybryda Toyoty, jak i większości ze skrzynią bezstopniową. Jeśli ktoś na to narzeka i ma jakieś zarzuty, wiedząc, że w danym aucie pracuje skrzynia CVT, to albo się nie zna, albo się nie zna. Auto ze skrzynią CVT mogą być dynamiczne, ale nie są to propozycje dla kierowców, którzy lubią jeździć w ten sposób cały czas. Warto również zwrócić uwagę na wyciszenie. Podczas jazdy po mieście jest w porządku. Hałas płynący z nawierzchni jest przyzwoicie tłumiony, zawieszenie pracuje zadowalająco cicho i komfortowo. W sumie Toyota przyzwyczaiła nas do tego, że jej auta w mieście zachowują się bez zarzutu. Nieco gorzej jest w trasie, ale to za chwilę sami ocenicie. Sprawdźmy tymczasem spalanie. Po przejechaniu około 10 km po mieście średnie spalanie wyniosło 5,4 litra na 100 km. Porozmawiajmy jeszcze o cenach. Obecnie trwa oczywiście wyprzedaż rocznika 2023 i w cenniku Toyoty Corolli Touring Sport sporo się dzieje i są to rzeczy dobre.
Bazowy model Active ze słabszą hybrydą 1.8 o mocy 140 koni mechanicznych to koszt 117 tysięcy złotych, ale zdecydowanie warto dopłacić do 129 900 złotych, bowiem w tej cenie dostajemy zarówno testowaną odmianę napędu, ale i wyższe wyposażenie komfort. Za testowaną odmianę GR Sport z pakietem Dynamic trzeba zapłacić 154 500 zł i moim zdaniem jest to bardzo rozsądna propozycja. Sprawdźmy zatem spalanie. Po 10 km na drogach podmiejskich średnie spalanie to 4,9 litra na 100 km. Wracając do cen i wyposażenia. W wersji GR Sport dostaniemy m.in. 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225×40, wyświetlacz HUD, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem i sporo innych udogodnień. W tej cenie naprawdę trudno auto z równie dopracowanym napędem hybrydowym. Podsumowując, Toyota Corolla TS E210 to już 12. generacja tego popularnego przedstawiciela segmentu C. To propozycja dla tych, którzy szukają przede wszystkim oszczędnego napędu i bezproblemowej eksploatacji, ale i przyjemnego dla oka wyglądu, szczególnie w testowanej odmianie GR Sport. No i na koniec spalanie w trasie. Po 10 km jest to średnio 6,1 litra na 100 km. Dziękuję za dotrwanie do końca i zapraszam na kolejne filmy.